Siema, z miejscowości Hue, a dokładnie z dworca kolejowego. Po sprawdzeniu trasy, którą mam zrobić stąd do Hanoi, sprawdziłem i po prostu nie ma tu nic takiego, co chciałbym Wam pokazać. Dopiero okolice Hanoi i później te wszystkie inne, nie będę wymieniał setny raz tego samego. Dlatego zdecydowałem się, że biorę mój motocykl, który stoi tam. Pakuję go do pociągu i jadę pociągiem. Tylko byłem przekonany, że będzie jakiś fajny nocny pociąg. Rano sobie dojadę do Hanoi i wszystko elegancko. Niestety, troszkę się pozmieniało. Mam czuprynę. Troszkę się pozmieniało ze względu na to, że pociąg ten, który tam jest na rozpisce, nie jedzie. Mam dopiero o 3:00 nad ranem, także motocykl oddaję teraz. Tam, do specjalnego tego, żeby przygotowali go na podróż. Pójdę sobie gdzieś na miasto i tak dalej, no ale do 3:00 muszę tu gdzieś spać. Także to jest przerąbane. I będzie podróż cały dzień. Dopiero jutro o 7:00 wieczorem jestem w Hanoi. A że jest sobota, dobrze się składa. Bardzo dobrze. Jutro jest sobota, bo dzisiaj jest piątek. A nic, dobra. Pakuję się, zaraz Wam powiem, jakie były koszty przejechania tego. No pewnie wyjdziemy więcej niż... No chociaż nie. Jakbym policzył z noclegami, ze wszystkim... Nie wiem, dobra, jak zapłacę, to Wam powiem. No i tak, załatwiam wszystkie formalności z dowiezieniem go do Hanoi. No i sprawa wygląda tak, że albo pojedzie razem ze mną dzisiaj o 3:00 rano, a jak nie, to dopiero o 1:30 wsiądzie, znaczy gotowy wsadzi do pociągu następnego i będzie na następny dzień. No mam nadzieję, że wieczorem, że w nocy dzisiaj ze mną razem pojedzie. No i zapłaciłem 165 zł za transport samego motocykla. Ile jeszcze za bilet, to Wam dopiero powiem. No i trzeba tu, wiecie, przy biurku wszystkie formalności wypisać, zapłacić. Ile? Odbierać już na miejscu, czyli w Hanoi. Wcześniej tak, jak w 2019 jak byłem, podróżowałem tak też pociągiem przez chwilę z Hachiang do Da Nang. No i wszystko wyglądało tak samo praktycznie. Także jest możliwość, jeżeli gdziekolwiek będziecie chcieli, jest taka możliwość. No i dobra, sprawa wygląda tak, jestem na dworcu, pociąg mam dopiero o 3:43. Jadę aż, czekajcie, o 3:43, no 15,5 godziny. Masakra, ale na szczęście jest śpiący, sorry, bo się mówi sleeping. Łóżka mamy normalnie, także jest w miarę w porządku. Będę sobie spał. Najważniejsze, żeby były gniazdka. Żeby mi telefon nie padł, laptop nie padł. Będę miał co robić, bo mam trochę pracy, także sobie wszystko załatwię. Za bilet zapłaciłem jeszcze 1 000 000, czyli razem zapłaciłem 1 900 000. Nie, w sumie mniej trochę, bo tam było mniej. 1 800 000. Ile to jest? 300, no jakieś 330 zł. I dużo, i niedużo. Dużo ze względu na to, że dużo, tak się wydaje, ale nie dużo, jak sobie odliczę 3 dni hotelu, paliwo, jedzenie i tak dalej. To mniej więcej wyjdzie na to samo, a zaoszczędzam 3 dni. No dobra, 2. Dobra, z racji tego, że już jestem tutaj w tym mieście i mam dużo czasu, może coś zobaczę. Chciałem zobaczyć na Cytadelę, no i tam pochodzić z uliczkami. W ogóle płaci się tutaj za wejście, za zwiedzanie tej Cytadeli. No ale kurde, tak naprawdę już jest późno i no chyba nie będą mnie kasować, mam nadzieję. W ogóle kiedyś miasto Hue to była stolica północnego Wietnamu. Dopiero w 1945 Ho Chi Minh przeniósł ją do Hanoi, no i tak zostało do teraz. Dojechałem do centrum, a dokładnie idę na ulicę Po Tai Hue. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam, ale to jest miejsce, gdzie głównie spotykali się turyści, no i najwięcej się działo. Bo tam jeszcze kawałek niedaleko, zaraz zobaczymy. I obowiązkowo muszę coś zjeść, bo jadłem dzisiaj tylko 2 posiłki.
I to 2 małe posiłki. Jak tak dalej pójdzie, to wszystko to, co wypracowałem w Tajlandii, zgubię w Wietnamie. Karaoke. Wiecie, co oznacza karaoke w Wietnamie? Że dziewczyna nie tylko zaśpiewa do jednego mikrofonu, ale też do drugiego, tego męskiego. Z racji tego, że prostytucja jest nielegalna w Wietnamie, to niby śpiewają karaoke. No a że się zostaje sam na sam z dziewczyną, no to wiecie jak to. Powiem wam, że może kiedyś tu coś się działo, no. Ale teraz się za wiele już nie dzieje. Ale też nie ma co dziwić, no turystów jeszcze nie ma w Wietnamie. Czy jacyś tam są, ale nie na tylu, że to było widać i to mocno. No i co? 3 piwka się wybiło. Trzeba się poszlajać tu trochę gdzieś, zobaczyć co się dzieje. Patrzcie jaka tu impreza w środku. No, jestem w szoku, bo nie spodziewałem się. Chciałem powiedzieć, że 2 godziny temu nikogo tu nie było, no ale dobra. To było wcześniej. O. To trzeba umieć, co nie? A tutaj połowa Wietnamczyków już ledwo wie co się dzieje. Tak chodzę ulicami. Ale nie ukrywam, to jest zabawnie jest, bo co chwilę mnie ktoś zaczepia, próbuje po angielsku coś mówić. Oni ogólnie słabo mówią po angielsku. Nawet bardzo. Ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle. I oni się tak dziwnie bawią, bo oni to raczej siedzą przy tych stolikach, na tych malutkich krzesełkach. Leją tylko piwa. I się w sumie nic nie dzieje, no. Za bardzo się nawet nim nie bawi. No jedynie w tej dyskotece, gdzie byłem wcześniej, to w miarę się bawili. A tak to reszta coś tylko przegryza, piją piwa i tak to wygląda, no. Totalnie bez szału. Zaraz się właśnie zbieram, o, za dużo światła. Zaraz się zbieram właśnie, jadę na dworzec. Trzeba już spać i czekać do 3:40 na pociąg. Peter! You know Poland? I know Poland, Balang! Balang! Lewandowski from Poland, Lewandowski. You watching football? Yes! Oh, I know. you know. You football Vietnam? No, I'm going to Hanoi tonight. Ah, to Hanoi tonight. Huh? Hanoi, yeah. Yeah. Good luck for you. Oh, no, thank you. Good luck for you, Hanoi tonight. Good luck in Hanoi. Hanoi, number 1. Dobry wariat. Taką przejażdżkę 2-kilometrową mam za 4 zł. Jakoś tak. Patrz jak się jedzie na czerwonym świetle. Pop, pop. Da się. Nắm cái bia đợi cho đủ ai. Jeszcze mi tu śpiewa. Final. Balang. Jest prześmieszny ten chłop. Final, number 1. What the fuck? A, bo coś tu się dzieje w parku. Balang đây à. What's this? Đấy, là phát là ring là cốp. Okej. No, dobra. W ogóle sprawdziłem teraz pogodę i najgorzej co się mogło stać. Wszystko od jutra przez kolejne 5 dni w Hanoi ma padać i ma być zimno. Wiem, że sobie nie wyobrażacie co to może być zimno w Wietnamie, ale ja nie mam żadnej bluzy. Building police here. This is police. Wow, very big. Patrz jaki budynek policji. Wygląda jak jakiś ratusz, a nie. No, także nie zapowiada się za ciekawa pogoda. Niestety. A z panem mam ogólnie bardzo zabawnie. Śpiewa mi co chwilę, opowiada coś. Bardzo dobrze po angielsku mówi. Jestem, myślę, przyjadę na dworzec do spania. No to patrzcie co tu się dzieje przed dworcem.
Ładnie, ładnie. Tego się nie spodziewałem. Nie no. To się coraz lepiej bawią. Nie no, ja idę spać. Znaczy spać, to idę ładować telefon. To jest taka poczekalnia. Właśnie chciałbym wziąć mój plecak od pani, której tutaj zostawiłem. Dałem jej 30 000 dongów, czy jakieś ponad 5 zł i powiedziała, że mogę zostawić. Ciągnie wilka do lasu, ale nie dzisiaj. Jutro będę w stolicy, tam będzie lepiej na pewno. No, a tu nie ma nikogo. Także klasa, można sobie spać. Jeszcze patrzcie, jakie są z tyłu fotele. Na tym to w ogóle się będzie super spało. Za 4 zeta, nawet i całe, do 3,50, 15 minut masażu. Idealnie. Jeszcze 4 godziny. No ale zaraz się kimnę raczej. Trzecia 30 w nocy. No i siadam. Mam przed sobą jakieś 16 godzin podróży. 15,5 miało być jakoś tak. No pewnie będzie 16, ile nie będzie jeszcze więcej. Mam nadzieję, że jakiegoś wielkiego spóźnienia nie będzie. Chociaż takim pociągiem to wiecie, niekoniecznie na czas dojeżdża. Fuja, śmierdzi z kibla. Ten pociąg już jest tutaj z Saigonu, z Ho Chi Minh. I on już tutaj jedzie chyba 15 czy 20 godzin, z tego widziałem. Różnie jadą. Także w środku już będzie wesoło. Dobra, ja już na swoim łóżku. Widelki ma, także odezwę się później. Jo. Siemanko. Powiem tak, noc przespana i dobrze i źle. Na dworcach spałem na siedzącym było źle, ale w pociągu już było całkiem super. Nie mogę narzekać. Hałasowało państwo, moje pani i pan starsze. W ogóle chyba nie spali. Ale mają stopery, także dają radę. A teraz idzie moje spławienie. Czyli jedzonko i kawa. Całe szczęście, że tutaj tak podobło. Szczerze to nie wziąłem sobie nic i miałbym duże kłopoty. Od razu 2 kawki. Smacznej kawusi. Odpowiem też na parę waszych pytań. Pierwsze było takie najważniejsze, które się powtarzało. Ludzie pytają, czy warto teraz przyjechać do Wietnamu. Ja uważam, że warto. Szczerze mówiąc. Zależy, co kto lubi. Bo ja na przykład jak jadę do miejscowości, gdzie chcę, żeby byli turyści, bo to jest super, jak są ci turyści, a jak nie ma, to już nie jest. Na przykład jak byłem w Saigonie i jak mieszkałem tam na Walking Street, to tych turystów było bardzo mało. Mimo tego, że tam się coś działo, to było bardzo mało. Wczoraj jak chodziłem po mieście w Hue, było też spoko i turystów już było więcej. Naprawdę widziałem, nie powiem, że dużo osób z zagranicy, ale dużo więcej niż w Saigonie na przykład. A jak dojadę teraz do Hanoi, gdzie aktualnie teraz jadę, i aktualnie jest dzisiaj sobota, to zobaczę w ogóle, co tutaj się dzieje. Kiedyś mieszkałem właśnie muszę sprawdzić zaraz, czy ten hostel dalej jest otwarty. W fajnym hostelu, zresztą jak ktoś może widział odcinek z Nocne życie w stolicy Wietnamu, Hanoi, to mógł zobaczyć, jaki był hostel. Że od którejś tam godziny za darmo piwo było, śniadania w samym centrum praktycznie, tych głównych ulic coś działo. Całkiem było nieźle. Zobaczymy, czy dalej jest otwarte. To się nazywa chyba Buffalo Hostel. Powiem wam, że do Wietnamu mam bardzo dobrą pamięć. Tyle miejsc tutaj poznaję, co już byłem w nich. I sobie przypominam różne rzeczy, że aż sam jestem w szoku. Ale dobra, nie zamiast, bo się zaczyna robić lekki korek. Tak, myślę, że warto teraz przyjechać do Wietnamu, warto zwiedzać i ludzie w ogóle się cieszą, jak mnie widzą. Cały czas coś mówią, że wreszcie turyści wracają i tak dalej. To jest fajne, też naprawdę to jest fajne. Jedyną tą rzeczą jest to, że ma być teraz 5 dni ulew, tak jak mówiłem wcześniej w Hanoi. Mam nadzieję, że się to nie sprawdzi. Jak się to sprawdzi, to będę w czarnej dupie. Teraz chodzili, sprzedawali obiady. Taki obiadek.
9 zł, mniej więcej. Kolejne godziny mijają w pociągu. Powiem wam, że jeszcze długo przede mną. Dopiero jest 13, także jeszcze 6,5 godziny. Ale spoko, właśnie się kimnąć. Teraz pisałem dość długo różne rzeczy do e-booka. Nie wiem, czy każdy z was wie, pewnie nie, ale za jakieś 2 miesiące z Alicją będziemy wydawać e-booka o Tajlandii po prostu. Będzie tam opisane fajna nasza podróż miesięczna, którą mieliśmy, wszystkie dodatkowe tipy, będzie o Phuket napisane dość dużo, będzie dużo napisane o Bangkoku, o wyspach, które wszystkie odwiedziliśmy, co warto zobaczyć, czego nie warto zobaczyć, o sporcie, czyli o treningach, gdzie trenować. Co mi się stało? No, mam nagą śliwkę. O treningach, gdzie trenowałem, które polecam też. Naprawdę będzie taki mocno rzeczowy ten e-book, który myślę, że każdemu się przyda, jak ktoś będzie planował Tajlandię, planował sobie pozwiedzać. Na pewno będzie taki, że będziecie zadowoleni, jeśli ktoś będzie chciał z was kupić i skorzystać z niego. No ja teraz chwilę drzemki, bo serio, jak się długo pisze, to lepiej krócej, rzeczowo, niż się przemęczać, przespać się i znowu. I wtedy wszystko jest fajnie na temat. Oczywiście nie myślcie, że to ja będę go pisał totalnie ja i tak dalej. Nie, od tego są ludzie. Ja po prostu daję swoje informacje, swoje tipy, wszystko i tak dalej. No a resztą się zajmie już ktoś inny. No. Jak jesteście na moim Instagramie, nie wiem, czy jesteście, czy nie. Jak jesteście, nie, to zapraszam. Tutaj macie link, Grzesiu wstaw. To tam można było zagłosować na 2 okładki, które będą, albo jedna, albo druga, także wpadnijcie tam i jak coś zostawcie swój głos, która wam się bardziej podoba. Można YouTube też, bym to zrobił. W sumie to jest dobry pomysł. Chyba tak zrobię. Ale na Instagrama i tak zapraszam. Trochę pospałem. Mnie obudzili ludzie, którzy właśnie do mojego przedziału. Powiem wam, że zimno się zrobiło normalnie. Za oknem leje deszcz. No i niestety pogoda się sprawdza, no. Niestety. Zobaczymy, co będzie, jak dojadę do Hanoi. Jeszcze mam praktycznie 3 godziny. Nie wygląda to dobrze. Jeszcze mam 3 godziny, ale wiecie, co mnie pociesza? To, że jestem tutaj, a nie tam. I że nie jadę teraz na motocyklu. Nie jechałbym. Zatrzymałbym się po prostu i gdzieś bym musiał tu przyczekać. No. I zobaczymy, kiedy mi się uda wyjechać w ogóle z Hanoi. Mam nadzieję, że według planu, czyli w poniedziałek. To, co się dzieje na zewnątrz, to jest taka ulewa. Wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Nie cierpię tego, a nie mam wyjścia. Bo normalne jedzenie się skończyło i już żałuję, że nie wziąłem 2 porcji wcześniej, jak jeździł kurczak z ryżem. No, ale trudno. Ale że każdy jedną zjadł. Jeszcze z 3 godzinki. Ale dobrze, popiszę jeszcze trochę. Spróbuję to zjeść. Mam nadzieję, że nie jest ostre. I dojadę. Najważniejsze, żeby mi padało, jak dojadę już właśnie do Saigonu, bo to będzie straszna lipa. A wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Zastanawiam się, czy w ogóle jedzie ze mną mój motor. Oni mi powiedzieli, że jak będzie miejsce, to zapakują go teraz, a jak nie, to dopiero kolejnym pociągiem, że będzie jutro rano do odebrania. Mam nadzieję, że jest. No i dojeżdżamy już do Hanoi, znaczy aktualnie już jesteśmy w Hanoi. Ile jeszcze do dworca, to dokładnie nie wiem. Ale... O, chyba już. No dobra, już chyba niedaleko. Albo już jeżdżamy w ogóle, bo zaczęło tak dużo być torów. Jeszcze ktoś tam pytał, gdzie lepiej pojechać, czy Wietnam północny, czy południowy? Co oni to puścili? Czekajcie chwilę. Jakąś piosenkę puścili chyba przez to, że dojechaliśmy. Parę godzin było, jak ktoś jechał w Ho Chi Minh, to już w ogóle miało chyba 30 godzin jazdy albo więcej, to się wcale nie dziwię. Jest się z czego cieszyć. Tak, gdzie lepiej pojechać, czy góra, czy dół? No. Moim zdaniem na górze jest więcej do zobaczenia, ze względu na to, że tutaj macie, wiecie, i Cat-Ba, i tą pętlę, i Halong Bay, i wodospad, i może być ta największa jaskinia, Dong Song, czy jakoś tak. Jest naprawdę dużo do zobaczenia, ale do Wietnamu warto przyjechać i go całego przejechać. No. Są tu możliwości, samoloty, pociągi. No, pociągi długo jeżdżą, no ale to dlatego, że Wietnam jest po prostu ogromny.
Na dole, wiecie, no bardziej Delta Mekong, bardziej Saigon, Muinę, pustynię. No, mi się wydaje, że jakbym miał wybierać między górą a dołem, jeżeli bym nie zjeżdżał całego, to bardziej góra. Tylko pamiętajcie, że najważniejsze jest sprawdzić, jaka jest pogoda aktualnie. Bo to są dwie różne pory roku, i na północy, i na południu. No i jestem w Hanoi, czyli w stolicy Wietnamu. Zaraz idę się zapytać, czy mój motocykl też dojechał. Mam nadzieję, że tak, że nie pojechał drugim pociągiem, który będzie dopiero tutaj jutro rano, tylko że jest tutaj w wagonie towarowym. Właśnie idę to sprawdzić. O, trzymajcie kciuki. O, tu są te towarowe. Kurde, nie wiem nawet gdzie go szukać, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy. Powiem wam, że tak w ogóle ceny hosteli strasznie tu podrożały. Kiedyś za 10 zeta super hotel w centrum. Teraz to dzisiaj znalazłem najtańszy, to było po 20, a ja płacę chyba 25. O, no nie wiem, jakiś skuter, nie mój. Powiedziałem pani mój motorbike i mówi no. Nawet niech się nie żartuje. Mam nadzieję, że jeszcze po prostu nie wyjechał. No i nie ma. Nie spakowali mojego motora. Mojego motocykla. Ja pieprzę. To się nie dasz dogadać. Mówią, że nie i koniec. Nawet nie powiedzą co, jak. Nie ma i koniec. Nawet nie będzie mam ich teraz pytać o to. Ale jestem zły. Nie cierpię po takiej trasie, jak się coś nie układa. Mam nadzieję, że jutro rano dojedzie. Albo w ogóle, że jest jeszcze teraz, tylko po prostu nie da się z nimi dogadać. No i tak jak myślałem właśnie, nie wsadzili go do tego pociągu, którym ja jechałem. Mam przyjść sobie jutro o 8 rano, odebrać motocykl. Przyjedzie innym pociągiem. Masakra. Muszę się napić kawy, żeby się uspokoić. Wiem, że trochę jest późno, ale szybko się dzisiaj spać nie wybieram. Jest sobota, stolica, mieszkam w centrum. Poskładajcie to do siebie. Wiecie jak jest. Dobra, nic, kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Kolejny odcinek ze stolicy. Później mam nadzieję, że jadę dalej, że nie będzie takiej pogody, jak zapowiadali. Zostawcie subskrypcję, lecimy dalej. Yo!